Podziękowania dla Na jednej blaszce za wykonanie, instrukcje oraz wszelką pomoc w ogarnięciu tematu z omawianym dziś adapterem Pico Fighting Board. Dzięki wielkie. Czołem drużyna Tupenczat, witam was w kolejnym odcinku z serii Modowanie sprzętu. Umiem coś w internet, więc udaję, że się znam. I dziś pokażę wam, jak niedrogo i w prosty sposób wykonać arcade sticka na USB z użyciem takiego oto urządzenia. A dokładniej adaptera zwiącego się Pico Fighting Board, czyli szybkiego urządzenia konwertującego sygnały analogowe otrzymywane ze standardowych switchów arcade sticka na cyfrowe z użyciem Raspberry Pi Pico i umożliwiającego współpracę z komputerem PC, PlayStation 3 oraz innymi po podpięciu za pomocą kabla USB. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam do obejrzenia odcinka. I subika, łapki i komentarza, wiecie, co by kabelki za bardzo się nie plątały. Szybkie info na potrzeby odcinka. Nie wykonywałem od podstaw całego arcade sticka, wiecie, obudowa i tak dalej, co mam w planach, natomiast modyfikowałem arcade sticka od Dreamcasta. Dlaczego tak? No bo ta przeróbka jest do pewnego momentu tak naprawdę bezinwazyjna. Poza tym, może ktoś się zdecydowałby przerobić taki arcade stick, bo to naprawdę fajny sprzęt i warto, żeby służył też na innych platformach, nie tylko na Sedze Dreamcast. I teraz krótkie info na temat samego urządzenia. Pico Fighting Board to adapter stworzony przez Feral AI, dzika sztuczna inteligencja. To nic innego jak mała płytka PCB z wyprowadzonymi złączami umożliwiającymi podpięcie kabelków z sygnałem analogowym z przycisków lub kierunków sticka oraz z miejscem nalutowany do płytki mikrokomputer Raspberry Pi Pico, który zajmuje się całym procesem konwersji sygnałów analogowych na cyfrowe z użyciem odpowiedniego oprogramowania. Jako że Pico to komputerek wyposażony w całkiem szybki dwurdzeniowy procesor ARM Cortex o takcie 133 MHz, radzi sobie z konwersją sygnałów analogowych na cyfrowe w locie, co w praktyce przekłada się na nieodczuwalne opóźnienia w działaniu zbudowanego na podstawie Pico Fighting Board Arcade Sticka. Jak podaje twórca, są one na poziomie 1 milisekundy, czyli w praktyce zerowy lag. Adapter potrafi współpracować z komputerem PC w najbardziej kompatybilnym trybie X-Input z Playem Trójką oraz Nintendo Switch w trybie D-Input. Wyboru trybu dokonujemy przez przytrzymanie odpowiedniego przycisku na kontrolerze podczas uruchamiania. Sam soft Pico można również zaktualizować, czego dokonujemy z poziomu przeglądarki internetowej po podpięciu urządzenia pod komputer PC z użyciem kabla USB. I to w sumie z grubsza tyle. Można sobie podpinać jeszcze jakieś oświetlenie, inne bajery i tak dalej, natomiast ja tego nie robiłem. W tym sticku, w przyszłym też tego nie będę robił, ponieważ to nie moja bajka, ja nie lubię tego typu rzeczy. Ale generalnie to jest prosta rzecz i każdy to bez problemu ogarnie. A teraz fotorelacja z całego procesu przeróbki arcade sticka, zdjęcia z moim dialogiem, bo wcześniej już to wszystko tutaj wykonałem, także tylko powiem wam, jak do tego wszystkiego doszło. Dobrze, słuchajcie, Na jednej blaszce dostałem taki oto zestaw. Tak wygląda Pico Fighting Board. To jest po prostu ta cała płytka, mamy już polutowany ten komputerek, Raspberry Pi Pico i wszystkie tutaj kabelki, jakie widzicie, wszystko jest popodpinane, łącznie z kablem USB, który miałem dorzucony do zestawu. W zestawie była też również instrukcja obsługi, no i oczywiście podstawki, w które możemy zamontować całe urządzenie wewnątrz arcade sticka. Możemy tego używać, wcale nie musimy tego używać. Generalnie samo okablowanie nie jest jakieś skomplikowane, natomiast na jednej blaszce wykonał już to okablowanie dla mnie. To była tylko kwestia podpięcia wszystkich kabelków i tak naprawdę tyle w temacie. Mamy bliższy rzut oka na to całe urządzenie. Na jednej blaszce lutował to sam i generalnie widać, że te luty są wykonywane ręcznie. Nie są wykonywane gdzieś na maszynie, natomiast nie ma to znaczenia. Urządzenie działa. Jest, powiedzmy estetycznie, na tyle na ile można to zrobić tak naprawdę ręcznie. Ja bym tego tak nie wykonał w każdym razie. Mamy widok na arcade stick. Ten tutaj do góry nogami już wyproszony w tym momencie jest z całej oryginalnej zawartości. Tutaj widzimy zamontowane to wszystko w obudowie komputera, w obudowie arcade sticka, przepraszam. Jak to wszystko tak poglądowo się prezentuje. Tutaj widzicie, mam zdjęcie zrobione. Jest miejsce, 4 wkręty były. Miejsce montowania oryginalnej elektroniki arcade sticka. Natomiast ja ten cały tutaj Pico Fighting Board przykręciłem na jeden tylko wkręt, widoczny w rogu. Dlaczego tak? Bo on od drugiej strony opiera się o te takie mocowania, o samą obudowę arcade sticka, a z drugiej strony jest na jednym wkręcie, nie lata, to tutaj nic się z tym nie dzieje, jest zamocowane sztywno. Żeby zamocować to na stałe, na więcej wkrętów, musiałbym szlifować tutaj w środku takie dynksy, takie plastikowe, żeby go osadzić i przykleić do tych kołków, natomiast nie chciałem tego robić, bo ten stick nie będzie przeze mnie bardziej przerabiany niż to, co widzicie tutaj, a tak naprawdę będę później wracał do oryginału, a będę robił całkiem inny arcade stick. Także zamontowane jest to w ten sposób, trzyma się dobrze, także nie ma się czego czepiać. Tutaj widzimy wiązkę, jaka została niepodłączona. Generalnie dlaczego zdecydowałem się nie podłączać na stałe tego urządzenia?
o tym za moment, może za moment wam powiem. Otóż widzimy całą wioskę, mamy głównie przewody masowe i nie podłączonych parę tylko przycisków. Tu widzimy już okablowanie podłączone do przycisków. Mamy teraz powód, dla którego nie będę modował na stałe tego arcade sticka. Otóż mam tylko 6 przycisków w nim. 7 przycisk u góry, ten taki żółty widoczny, do niego za chwilę przejdę. 6 przycisków głównych mamy. Teraz to jest za mało, żeby używać tego arcade sticka do gier typu Street Fighter, czy tam do innych automatów. Już nie wspominam o innych platformach, które chcemy sobie na przykład emulować. Przycisków jest po prostu za mało. Summa summarum, okablowałem to w ten sposób, że 4 przyciski A, B, i X i Y mam podłączone, a Z i C służą za Select i za Start. Dlaczego tak? No bo nie mam przycisku Start, nie mam przycisku Select. Żeby zamocować, dołożyć tutaj do obudowy te przyciski, musiałbym wiercić otwory na kolejne przyciski, dlatego tutaj jest tego trochę za mało. Żółty przycisk, nie przerabiałem go z prostego powodu, bo tutaj to widać, ponieważ on ma taki specjalny stycznik wpychany na takie 2 plastikowe zatrzaski. Musiałbym ten stycznik obciąć i do niego po prostu polutować kabelki. Też nie chciałem tego robić, bo to jest kolejna przeróbka, a nie chciałem tutaj podejmować żadnych inwazyjnych kroków, robić czegoś na stałe, także po prostu tego nie zrobiłem i podpiąłem po prostu Start i Select pod przyciski główne, że tak powiem. Generalnie nie jest to problemem, jeżeli ktoś chce grać w gry na przykład z Neo Geo, tak? Żaden problem. Natomiast jeżeli ktoś chce grać w jakieś Street Fightery albo gry, które wymagają większości przycisków, niestety ten arcade stick od Segi Dreamcast ma za mało przycisków, musi się pobawić w coś innego. Ale jak tylko 4 przyciski wykorzystuję, nie ma problemu. Może bez żadnego, ale z tego arcade sticka korzystać. Tutaj pokazówka, jak podpiąłem kabel USB. Kabel USB został wypuszczony na zewnątrz od Raspberry Pi Pico, tego urządzenia. Podpięty jest do obudowy, wyprowadzony. To jest raptem kawałeczek kabla. Kabel jest wystarczająco długi, ten USB, także tak go sobie tutaj wypuściłem. Natomiast tutaj mamy tą taką zagiętka, to się nazywa. Taki ten kołnierz, przez który przepuściłem kabel, on jest rozcięty z jakiegoś innego kabla, po prostu go wykorzystałem. Opaska, którą widzicie, zapobiega przesuwaniu się, jak ciągniemy za kabel, odpinamy, albo ciągniemy arcade stick, żeby nie wyrywać po prostu ze środka z urządzenia tego kabla. Dlatego jest opaska taka zaciskowa na kablu zaciśnięta, która po prostu zapobiegnie temu, żeby to się nie przesunęło całe. No generalnie nie wygląda to z tej strony estetycznie, natomiast gdy założymy maskownicę od spodu, nie widać, że tutaj to jest coś nacięte i ta zagiętka robi swoją robotę. Także tak to po prostu wykonałem sobie ja. Tu widzimy podłączone kabelki do istniejącej już instalacji z arcade sticka segowskiego do arcade sticka, kierunki po prostu lewo, prawo, dół, góra i masa. Tak to jest tutaj wpięte. Generalnie to, co trzeba zrobić, ja sobie po prostu musiałem to wszystko przekablować na nowo, poukładać inaczej w wiązce, bo miałem pozamieniane kierunki. To zależy od tego, jak ułożyłem sobie po przeróbce ten stick, w którą stronę. Wszystko musiałem poprzekładać, ale to nie jest problem, mamy do tego dobrą rozpiskę, także tak to wygląda. To pokazuje tylko, gdzie jest wpięta instalacja oryginalna po prostu do arcade sticka, do samego kontrolera naszego. Tutaj nic nie zmieniałem w tym, to jest tak jak było w oryginale. Główne zmiany były wykonywane w tej wiązce wcześniejszej, która była na zdjęciu wcześniej. Po prostu przekładane tylko były kabelki, w odpowiednie piny były powpinane i to wszystko tak naprawdę. Teraz tutaj widzimy całą tutaj z góry widok na ten Pico Fighting Board. I wszystkie tutaj mamy na tej takiej zielonej listwie, takiej podłużnej, długiej, z wkrętami, wszystkie tutaj widzimy oznaczenia, jak to wszystko tutaj ma być popodpinane. I teraz, dlaczego to wygląda, jakby było zadaniem strasznie trudnym do wykonania? Bo widzicie, to jest masa kabli, masa powkręcanych tych rzeczy i to może na pierwszy rzut oka przerastać. Natomiast, zobaczcie, mamy do zestawu tą instrukcję, można też sobie ściągnąć z internetu. Ja miałem w zestawie na jednej blaszce. Dorzucił mi tą instrukcję, jak podłączyć poszczególne przyciski. I na przykład 1P mamy obok na tej płytce 1P i 1P to jest na przykład przycisk X. 2P to jest trójkąt, 1K to jest krzyżyk, X i 2K to jest kółko, a square to jest kwadrat, przepraszam, pomyliłem się. Nieważne, wiecie o co chodzi. Mamy wszystko porozpisywane, czyli z tego złącza 1P idzie kabel sygnałowy do arcade stick, do przycisku, który wpinamy w jeden z pinów. Ja u siebie podpinałem to tak, że wrócę na chwilę jeszcze do tej całej zdjęcia poglądowego przycisków. Ja mam podpinane to tak, że ze strony prawej mam podpinane sygnałowe te kabelki. Zielony, niebieski, jest czerwony. Tak mam to wpięte, natomiast z drugiej strony mam podpinane masy. Masa jest jedna, wpięta w urządzenie i na jednym kablu długim mamy dużo punktów takich masowych z takimi złączkami, które należy powpinać przyciski. Podłączenie masy to nie jest jakiś wielki problem, także to tutaj po prostu jest bardzo prosta rzecz. Także największym problemem jest tylko podpięcie rozkminienie tej instrukcji, żeby wpiąć odpowiedni przycisk, odpowiedni kabelek. A masy później pniemy po prostu po kolei, tak jak leci i to wszystko działa bez żadnego ale. Oczywiście Start i Select jest podpięty pod odpowiednie przyciski, tak jak mówiłem przed chwilą, bo mi po prostu ich brakowało w tej obudowie. Także samo tutaj
widzicie, tych przycisków jest masa. Samo okablowanie tego nie jest trudne. Jeżeli tylko usiądziemy i chwilę pomyślimy, jak to zrobić, zagłębimy się w tą instrukcję jak należy, rozkminimy ją i zrobimy to z głową, to nie ma żadnego problemu, to pójdzie zrobić bez żadnego, ale ja nie jestem obcykany za bardzo w tym temacie, a to wszystko ogarnąłem, to jest do zrobienia jak najbardziej, także zero jakiegokolwiek problemu. Tu mamy jeszcze instrukcję dorzuconą, jak uruchomić ogólnie to urządzenie w danym trybie, żeby było kompatybilne z danym urządzeniem. Mamy PS3D input, Nintendo Switch i mamy PC X input. Na czym polega wybór trybu, w jakim to urządzenie ma działać? Otóż trzymamy sobie jeden P, czyli w tym przypadku na przykład przycisk ten, czyli powiedzmy sobie X i uruchamiamy, wpinamy urządzenie do USB do urządzenia włączonego przez USB. Podpinamy urządzenie i w tym momencie uruchomi nam się w trybie PS3. Na przykład mamy w PC, wciskam przycisk 2K, który jest podpięty, dajmy na to jako kółko, już teraz nie pamiętam, i podpinamy USB, podłączone urządzenie, podpinamy sticka, uruchamia nam się w trybie PC, czyli DX input. W ten sposób dokonujemy wyboru, czyli na wyłączonym sticku trzymamy dany przycisk, wpinamy USB, w tym momencie uruchamia się w danym trybie, tak jak być powinno. Mamy wybory wszystkich trybów, select plus start plus down, czyli normal, D-pad, później mamy analog lewy, analog prawy. Wszystkich tych wyborów wykonujemy, wszystkie te wybory są dokonywane po prostu tutaj z poziomu arcade sticka. Dalej mamy jeszcze tutaj jak podłączyć, prawda, podświetlenie. Tutaj to się już nie zagłębiałem, nie powiem wam tutaj nie wiadomo czego na ten temat, bo podświetlenia, jak mówiłem, nie lubię, nie robiłem tego, ale można to sobie jak najbardziej zrobić. No i jak sobie tutaj dokonać aktualizacji firmware'u z poziomu przeglądarki, tak jak o tym przed chwilą wam mówiłem. No na sam koniec jeszcze rzuciłem zdjęcie. Takie są w zestawie nóżki, które możemy sobie w dowolnym miejscu w obudowie naszego sticka przykleić gdzieś na bocznej ściance. Mogłem to robić też w tym sticku. Na bocznej ściance przyklejamy, na przykład urządzenie mocujemy, na tych kołeczkach to się trzyma, bez żadnego ale. Natomiast ja przykręciłem na jednym wkręcie, żeby po prostu to trzymało się i było jak należy. I to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o okablowanie całe, wykonanie tego wszystkiego, to nie jest skomplikowana rzecz. Ja miałem z kablami, natomiast ta rozpiska wszystko tłumaczy. To nie jest jakby nie wiadomo co trudnego. Natomiast powiem tylko tyle, że możemy kupić też na przykład na AliExpress gotowe zestawy już z kablami, czyli te kable po prostu nie musimy tych kabli nawet sami robić. Wpinamy tylko w odpowiednie miejsca, zakręcamy tylko na tych złączkach, podpinamy i mamy zrobione. Czyli jeden i ten sam czort tak naprawdę. Tutaj po prostu na jednej blaszce wykonał tą robotę za mnie i okablował to wszystko jak należy. Także tyle. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy szybki test. Pokażę wam tylko jak ten stick działa, tutaj z użyciem Raspberry Pi. Odpalimy emulator, coś z Capcomu, jedna gra, tylko wam pokażę jak to działa, że to działa. I tyle, i że udowodnię wam, że używam arcade sticka od Segi Dreamcast na emulatorze, na Raspberry Pi 400. Tyle w temacie. Dobrze, słuchajcie, mamy urządzenie uruchomione, wszystko działa już tak, arcade stick jest podpięty, jesteśmy w menu, battery. No i mamy góra-dół, proszę bardzo, działa, wszystko ładnie, bardzo dobrze. Wchodzimy sobie na przykład do katalogu Capcom, przyciskiem A, czy tam X, czy tam jakim, działa, wychodzimy, B, cofamy się, działa. Mamy przycisk Start, pod przyciskiem Start mamy te ustawienia tutaj, wszystkie, tak, jakie być powinny. Przycisk Select, mamy też ustawienia, wszystko działa jak należy, słuchajcie, jest bardzo dobrze. Wszystko działa, Start Select działa i przyciski czy działają, zaraz się przekonamy. Odpalimy sobie coś z Capcomu. O, na przykład idziemy do mamy, że pokażę wam, że tutaj chodzi, prawda, cofam się, działa. Capcom, mogę się cofnąć, działa. Na szybkiego uruchomimy grę z Capcomu jakąś, żeby nie było. I niech to będą Cadillaki, po prostu standardowe Cadillaki, w które zawsze muszę grać, jeżeli ktoś testuje. Tak właśnie będzie, dobra. Oczywiście całej konfiguracji wykonujemy w emulatorze, tego wam nie pokazywałem. Każdy, kto ma Raspberry Pi, wie jak się w tych obrazach dokonuje konfiguracji sticka, generalnie kontrolera. Po podpięciu zawsze pyta, mówi, że wykrył nowy kontroler. W tym wypadku tego urządzenia Pico Fighting Board wykrywa to w tych ustawieniach, wykrywa to jako pad od Xboxa 360 Plus, bo to jest najbardziej taki standardowy, kompatybilny chyba z dużą ilością sprzętów pad. Także wykrył to tak, skonfigurowane wszystko jest jak należy. Także lecimy z tematem, wciskamy A, odpalamy grę. Powinno się odpalić, powinno być dobrze. Mam taką nadzieję. Działa fantastycznie. Na czym czy Start Select działają? Coinsy działają. Przycisk Start działa. Wybieramy sobie oczywiście Mustafa, bo Flying Kicks, bo czemu by nie. Zobaczymy jak gram w arcade stickiem, AGTEkiem Segi Dreamcast na emulatorze mamy, czy tam na emulatorze Capcomu. Działa jak fabryka chciała.
Bardzo dobrze działa, bez żadnego ale. Zatem mamy w tej grze, tutaj mamy tylko 2 przyciski, co jest jakby plusem, bo odpada nam jakaś konfiguracja do majaka. Natomiast no, 2 przyciski są, tak? Reszta jest nieużywana. Na takie gry, tego typu gry, wystarczające jest tak naprawdę tyle przycisków, co mamy w tym arcade sticku. Nie musimy sobie kombinować nie wiadomo czego. Także to jest kolejny raz na plus. Jest ok, tak jak być powinno. Działa to wyśmienicie, jak widzicie. Tak, prawda, rymki też są dobre. Bardzo dobrze to działa, nie czuję żadnego laga. Działa to naprawdę responsywnie. Bardzo dobrze bym powiedział. Nie widzę żadnych problemów, oprócz tego, że dostaję w papę, ale to dlatego, że oczywiście gadam i próbuję wam opowiadać jak jest. A jest dobrze, także spoko. I tyle w temacie. Bierz shotguna, bierz złotko i wyjdziemy sobie na dwór, prawda? Na szybkiego. Na szybkiego, nie, na fajkę, na szybkiego. I tyle. Urządzenie też mi działa na Playu Trójce, natomiast na Playu Trójce ma ten problem, że no nie mam przycisku Home, nie mam jak wyjść, prawda, z gry. Nie? I tutaj jakby, no jest to pewien problem, ale to jest kwestia braku przycisków, po prostu braku przycisków, nic innego tak naprawdę, nie? Także tak to wszystko się prezentuje. Natomiast, zobaczcie, bardzo ładnie, pyk, bardzo ładnie myślę. Dasze chodzą ładnie, no ale ja to mam osprzęt Sanwy, to jakby, wiecie, jest ok, nie? Tutaj chyba nie muszę mówić, że jest dobrze. Gra mi się troszeczkę niewygodnie w tym momencie, bo siedzę bokiem, żeby pokazać wam najlepiej jak mogę to jak to działa tutaj, ale proszę bardzo, wszystko jest git. Chyba rozwalę tylko tego jednego Vice'a T i co? I zrobimy podsumowanko drobne tego całego tej całej mojej akcji. Rogaliki. A ty dziadu. Na razie, wszystko działa jak należy. Tak? Jest dobrze. Ciekawe jak mam skonfigurowany wyjście. Mamy start i o jest, mam skonfigurowany dobrze. Przycisk start i hot jako przycisk hot button tak zwany. Mam tutaj ustawione, o proszę, tutaj weszłem tego. Ustawiony jeden z przycisków głównych. Także działa wyjście też bez żadnego ale. Tyle w skrócie. Wszystkie gry działają jak należy, natomiast w tym arcade sticku jest za mało przycisków, żeby obsłużyć wszystko, jakby się tylko chciało. No i dobrze, na sam koniec, czy warto? Tak warto, bo uważam, że to jest naprawdę bezinwazyjna ingerencja, że tak powiem, w sprzęt, ale też w prosty sposób można sobie wykonać samemu arcade sticka. Od podstaw działa to bardzo szybko, responsywna to jest, cały montaż jest intuicyjny, tak naprawdę tu nie ma nad czym się tak naprawdę zawiesić. Możemy kupić gotową obudowę, przyciski, wszystko sobie okablować samemu, wykonać od podstaw swój własny ulubiony arcade stick. Bez żadnego, ale także to urządzenie, Pico Fighting Board, umożliwia nam taką robotę i możemy tego używać przez USB na emulatorach, na PC-cie, na PS3. Spoko, to wszystko naprawdę fajnie działa. Także myślę, że warto. Słuchajcie, cena tego urządzenia na AliExpress z okablowaniem to jakieś 130-140 zł. Gotowe urządzenie do montażu. Czy to dużo? Oczywiście musimy sobie kupić przyciski. Arcade sticka to jakby w naszej kwestii zostaje, nie? Czy tam przerobiony arcade stick do przeróbki, to jest nasza kwestia. Natomiast samo urządzenie plus całe kablowanie 140 zł. To chyba nie jest nie wiadomo ile, jak na coś, co daje nam naprawdę masę frajdy, bo na takim arcade sticku świetnie się gra. Także, no wiecie, wybór należy do was. Można to dostać, można dostać też u nas. Można sobie kupić zestaw do samodzielnego montażu, do lutowania. Wyjdzie taniej wtedy. Coś około chyba 80 zł jakoś tak. Także spoko. Dobra, na jednej lasce. Dzięki tobie bardzo jeszcze raz za wykonanie dla mnie tego urządzenia. Generalnie wyciągam to za moment z mojej obudowy, zamawiam obudowę, wykonuję od nowa cały arcade stick na podzespołach Sanwy prawdopodobnie i tyle, z większą ilością przycisków i tamtego będę używał pod emulatory i pod PC-tem i pod PS3 bodajże też, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Także taki jest plan. Dzięki tobie jeszcze raz serdecznie, wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was, Penczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!